Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak roztopić aluminium za pomocą tego i tego, czyli metalowej rurki, kawałka węża ogrodowego i worka na śmieci. Jak w ogóle można roztopić aluminium za pomocą worka na śmieci, metalowej rurki i węża ogrodowego? Brzmi dosyć dziwnie, prawda? Do tej pory rozgrzewałem węgiel drzewny za pomocą takiej oto małej pompki lub takiego małego urządzenia do rozpalania grilla na korbkę. Pewnie jeżeli macie grilla, to wiecie, o co chodzi. No i tam po prostu tak pompowałem, dmuchałem, no ale pomyślałem sobie teraz, jakbym chciał stopić aluminium, czy na przykład roztopić sól kuchenną, czy jakiś inny związek chemiczny o wysokiej temperaturze topnienia, no nie będzie łatwo. No, stać i pompować cały czas, no, słabo to wygląda. No i pewnego razu w czasie pakowania śmieci sobie pomyślałem, kurczę, worki mają tak po 120 litrów, 150, 180 litrów. Sobie tak pomyślałem, kurczę, przecież to jest bardzo duża ilość powietrza, prawda? Oto nasz worek na śmieci. W tym wypadku jest to 120-litrowy, jeżeli się nie mylę. 120-litrowy worek na odpady. I jak widać, dosyć łatwo napełnia się powietrzem. Możemy zrobić to w ten sposób i otrzymujemy taki balon. Tutaj mamy prawie 100 litrów powietrza, które możemy wykorzystać między innymi do rozżarzania węgla drzewnego. Wkładamy rurkę. W ten sposób wciskamy nasz balon i otrzymujemy teraz ciągły strumień powietrza, który możemy wykorzystać m.in. do rozżarzania węgla drzewnego. A strumień powietrza kieruje na węgiel drzewny. Widzicie, jaką temperaturę możemy uzyskać? No, naprawdę wysoką. Ponieważ na rynku można zakupić jeszcze większe worki, postanowiłem pójść do sklepu, do marketu i zakupiłem 2 razy większy worek. To jest zapewne 120 litrów, który pokazywałem, a ten tutaj 240. Postanowiłem sobie troszeczkę udoskonalić nadmuch. Wcześniej korzystałem z takiej oto miedzianej rurki o małej średnicy. Tym razem wykorzystam tą rurkę o większej średnicy, którą przykleiłem taśmą do węża ogrodowego. Tą rurkę tak naprawdę znalazłem w lesie. Ktoś wywalił, sobie pomyślałem, że się przyda. I też postanowiłem troszeczkę zmodyfikować również proces podgrzewania aluminium i zrobiłem sobie taki mini piecyk w wersji 1.0. Czyli wydążyłem dziurkę i do środka będę w ten sposób wdmuchiwał gaz. Jeszcze tą rurkę będę musiał dodatkowo uszczelnić. Zrobię taki pierścień. W zasadzie już jest zrobiony taki pierścień z kartonu, który trafi po prostu, zostanie nałożony na puszkę i dookoła zostanie ubity popiół. Popiół ma znakomite właściwości izolujące.
nie tylko termiczne, ale i izoluje przed przepływem powietrza, jeżeli jest dobrze ubity. Robiłem sobie też nasadki. Są to zwykłe puszki po konserwach i pierścień. Właśnie puszki mają tą fajną cechę, że niektóre możemy sobie nakładać, tworząc właśnie taki mały zestaw. No i postanowiłem sobie to wykorzystać właśnie do zrobienia takiego mini piecyka. Widzicie jaka prostota? Dolna część puszki wpuszczamy powietrze, na górną kładziemy węgiel drzewny, który będziemy rozgrzewali. Węgiel zostaje równomiernie napowietrzony i proces spalania przebiega równomiernie. Piecyk już zamontowany. Tutaj wsypałem popiół, dosyć jasno ubiłem. Całość się tak w miarę trzyma. Popiół szczelnie izoluje tą rurkę i zabezpiecza przed wydostawaniem się powietrza na zewnątrz. No, pogoda niestety dzisiaj kiepska. Ale zobaczymy, może się uda roztopić aluminium. No teraz to już coś ruszyło. Dosyć chłodno dzisiaj. No, mamy jesień. Rozgrzejemy się trochę. Dobra. Wiemy sobie jeszcze trochę tutaj węgla drzewnego po bokach. No i teraz będziemy spokojnie, aczkolwiek powoli rozgrzewali całość. Mam nadzieję, że aluminium już się stopiło. Tak jest. Widzicie? Spora część aluminium jest już stopiona.
Widzicie? Super. Ile tak grzeje? Około 10-15 minut góra. A widzicie, całe aluminium jest już niemalże stopione. Też widzicie, że pokrywa się taką warstewką bezużytecznego tlenku. Widzicie? Dobra. Wystarczy, bo zaraz się rozpada. Oj, bardzo dużo tlenku, jak widzicie. A to jest nasze aluminium. Niemalże prawie czystej postaci. Część aluminium jest wciąż uwięzione pomiędzy tym tlenkiem. To ta warstwa ochronna zapobiega przed topieniem tego aluminium. Widzicie? Postanowiłem przeprowadzić jeszcze jeden eksperyment, bo widać się wypogodziło troszkę. No i w tej puszce spróbuję stopić sól kuchenną. Sól kuchenna ma zdecydowanie wyższą temperaturę topnienia niż aluminium, czyli 801 stopni. Aluminium, z tego co pamiętam, 660, więc będzie trochę trudniej. Ale puszka jest mniejsza, więc będzie lepszy przepływ gorących gazów. Mam nadzieję, że się stopi. Sypię sobie jeszcze troszeczkę soli kuchennej. Sypiemy sobie też troszeczkę więcej węgla drzewnego. O, tyle. No i podgrzewamy. Sól nam się intensywnie żarzy i częściowo nadtapia. Ale stopienie chlorku sodu jest jednak trudne. No niestety zbiera się na deszcz, a połączenie stopionego chlorku sodu i wody to niezbyt dobre połączenie. Ale jak widzicie, sól możemy też stopić. Proszę bardzo. Tak wygląda roztopiona sól kuchenna. O,
Zdążyłem tuż przed deszczem. A oto rezultat mojego eksperymentu. Udało mi się roztopić aluminium i sól kuchenną. Tutaj jest ten kawałek aluminium. On już tak troszeczkę zmienił barwę na taką mosiężną na powierzchni. Troszeczkę przypomina bizmut. A to ze względu na cienką warstewkę tlenku, która po prostu odbija światło, nadając temu kawałkowi taką mosiężną barwę. No, jak widać, nie było to takie trudne do stopienia. Troszeczkę trudniejsze było roztopienie soli kuchennej, ponieważ ma o ponad 150 stopni wyższą temperaturę topnienia. No prawie 150. No i też stopienie było dosyć trudne, w zasadzie nie ze względu na to, że była zbyt niska temperatura, tylko ze względu na to, że węgiel drzewny po prostu za szybko znikał. Po prostu zanim zdążyłem rozżarzyć do odpowiedniego poziomu sól kuchenną, no ten węgiel już był w większości spalony i już musiałem go uzupełnić, a temperatura po prostu tego spadała. Ale jak widać, udało mi się wytopić sól kuchenną. Widać taki kawałek roztopionej soli. No, niestety worki z czasem ulegają perforacji, czyli robią się dziurawe. Będę pracował nad tym, jak ten problem rozwiązać. No i będę dalej prowadził eksperymenty, bo metoda okazuje się bardzo dobra. Nie jest jakoś tam specjalnie męczące. Ściskanie takiego worka 100 razy lepsze niż pompowanie jako pętany taką pompką do pompowania piłek. No, zatem szykują się kolejne eksperymenty. No i do zobaczenia wkrótce.